Hello again, and we are back to have that presentation we couldn't do last time. So please welcome warmly, I don't have to introduce him, but he is an author and traveler through essences. That's his mission for you, Andreas Korte. Hi, Andreas again. Dzień dobry. Thank you to give me the opportunity to talk to you and to present the essences. Thank you very much. My pleasure. So let's get to it. I oczywiście ja będę tłumaczyła, czyli ponownie witamy Andreasa. Dzisiaj będzie prezentacja tej, której nie było. Mam nadzieję, że to się nam uda. Były update'y, które się robiły na komputerze Andreasa i które zablokowały dzielenie się właśnie tego Skype'a z nami. Więc teraz Andreas powie nam więcej o delfinie, o kręgach zbożowych i będzie prezentacja. Okay. I'm just going to share the screen with you. Thank you very much. Fantastic. Let's jump right into it. Yes. Works perfectly, prawda? Tym razem się udało i zobaczymy właśnie całą prezentację na temat delfinów. Good. So you can see me now, yes? The dolphin picture. The dolphin is there. So this is the first dolphin essence that was made on the planet in 1991. Delph essence. Pierwsza esencja delfina zrobiona przez niego i podobne zdjęcie mam dokładnie na swojej esencji, którą już otrzymałam. I have exactly that same picture on my essence, you know, I have it. Exactly. And this is one of the dolphins. He made the essence. Actually, I could take the picture of him after I was doing the essence work. I to jest właśnie ten delfin, z tego on stworzył tą esencję w roku 91 z Andreasem. To jest ta pierwsza esencja delfina. So from the dolphin essence, we can say it is working on the heart chakra, it's opening the heart chakra in a gentle way. It's adapting to you. Otwiera czakrę serca, ta esencja adaptuje się do ciebie i bardzo delikatnie pracuje z tobą, w tobie. So it is adapting exactly to the person, so you can give dolphin essence to everybody, to a child, to an older person, it doesn't matter. Jest dla każdego i w każdym wieku, dla dziecka, dla dorosłych, ludzi starszych, bo ona wspiera to, co najlepsze i poprzez tą czakrę serca. It's stimulating our life energy, our nervous system also. Stymuluje naszą życiową energię i system nerwowy. Especially the whole brain area, the different parts of the brain are activated. Szczególnie partie mózgu, aktywację różnych partii w naszym mózgu. It connects between left and right hemisphere of the brain. Wpływa na połączenia z tą prawą i lewą hemisferą mózgu. And it's always giving you like this inner push. You can go forward, you can go over your inner limitation. You can overcome your little fears. You can go one step more in your evolution. I zawsze daje taki wewnętrzny popchnięcie do przodu, żeby zawsze pójść ten jeden krok bardziej poza strach. Tutaj się uśmiecham, bo oczywiście ja też miałam, jeszcze nie dostałam tej esencji, a już miałam właśnie te takie dżentelmeńskie kopnięcia do przodu, gdzie tu pójść i co zrobić. I'm smiling here because that's what you said right now about this inner push, this little push, go forward, even, you know, overcoming the fear. I experienced that already without even having your essence. It was on its way to me, but I already had that. It's amazing what's happening. Amazing. For example, with Dr. Jimulski, that you know, he had one time a situation like this. That his ex-wife at that time, Ilona, she was cleaning the house and the bottle was falling down from the board. And she took the bottle and looked at it. It was looking strange, like a little milky.
And then Dr. Jimulski was calling her and told her that he just had a car accident, but nothing was happening. He felt like a protection field around him. And then she was telling the thing with the bottle, and he said, "Look at the bottle again." And she looked at the bottle again, and the bottle was clear. It was empty? Clear. No, it was clear. Clear. Oh, clear. It was full, but it didn't happen. It fell, but it nothing happened, right? Yes, it's amazing. No, tutaj właśnie też naszego wspólnego znajomego, doktora Drzymolskiego, gdzie opowiada historię o nim, że no niesamowite rzeczy dzieją się z tą energią delfina, kiedy doktor miał wypadek i do swojej żony zadzwonił i ta buteleczka spadła, ale ona się nie rozbiła, była bardzo czysta. And here we see the energetic decodification from the dolphin energy. This is the codification of color and light spectrum of Delf essence. I tutaj właśnie ta esencja delfina, widać jak to się rozkłada. These are the lights of this dolphin. Was it taken? No, it's one drop of the dolphin essence that is a scientist. He does this, and he's decodificating the color and light spectrum. To jest spektrum kolorów i świateł z jednej kropli esencji delfina. And this is also a nice story. I was in Uruguay, and after a workshop in Montevideo, I had a few days free, and I rented a car, and I was driving along the coastline, and I saw this place where they rescue wild animals. I was interested and go there. On tutaj był w Urugwaju i wynajął sobie samochód i był zainteresowany, żeby pojechać naokoło wybrzeża i tam właśnie poczuł, że chce wejść i był taki ośrodek, gdzie ratują dzikie zwierzęta. And then I saw this picture from the dolphin, and I was asking about this dolphin, and then the man told me, because they rescue the animals in the sea, and he told me the story of that dolphin baby. His mother, she was, as they are mammifers, they have to breathe. And she was caught in a net of a fisher net, and she was drowned, she was dead. But they could rescue the baby. To jest delfin uratowany z sieci, gdzie mama jego nie przeżyła, już nie żyła, ale uratowano tego delfina z tej sieci. But then the baby didn't want to eat. They tried to feed the baby and everything, but he didn't accept to be feeded, and they were thinking the baby's going to die. Ten delfin oczywiście nie chciał jeść i oni nie mogli go nakarmić i myśleli, że ten delfin umrze. And then he told me somebody came from Montevideo and they give him a small bottle. It was written Delf. And then they give the Delf essence to the baby and immediately it started to eat. And I was laughing. I say, oh, I know this essence. I to oczywiście była historia, którą opowiadano Andreasowi w tym ośrodku. Tylko no, niesamowita historia jest taka, że ktoś, kto opowiadał historię tego delfinka, mówił, że temu delfinowi dano esencję przy nim delfina, właśnie esencję delfina Andreasa Korte. Andreas Korte się tam właśnie pojawił i mówi, ja znam tą esencję, bo to była jego esencja, i natychmiast po daniu tej esencji delfinowi, delfinek zaczął jeść. And he sent me these pictures that I'm showing you. You can see like the baby he was eating after he had the dolphin essence. Beautiful. I to właśnie już dalsze zdjęcia są, jak ten delfin był karmiony i jadł. So, sorry, I must go over this. That's totally fine. I'm glad we can share the screen. Wszystko jest w porządku. Jak długo tym właśnie można zobaczyć te obrazki i jesteśmy w stanie ten ekran podzielić. What I have to do, I must go quickly down there so we get to the dolphin information. I was there, but somehow it was going back.
That's fantastic. We can see very quickly how many information you have about flowers and I would love to hear them all. Widzicie tutaj, jak sobie Andreas scrolluje ten ekran i jak bardzo, bardzo dużo wiadomości ma na bardzo interesujące tematy i o esencjach jest bardzo dużo, ale wracamy do delfinów. So this was on the 22nd, 1291 with the full moon. And the next full moon was the 24th and 12th on 92. Then 1 year later, then I could do the whale essence. It was a Christmas gift. It was wonderful. So we have, sorry. Dla niego to był właśnie taki prezent świąteczny, bo mógł zrobić tą esencję, to było 22 grudnia przy pełni księżyca. So it's like the mythology. There are many stories also in the history, in the mythology, talking about a specific role of the dolphins, especially in Greek. You have Delphi, also the place of the prediction. You have stories even in Africa, in Mali, for example. The Dogon, these are the people there in the desert of Mali. They never saw dolphins because they're living in a desert, but they have the mythology that a being from the planet of Sirius, he came like looking half dolphin, half man, was creating humanity. Jest bardzo wiele oczywiście z mitologii w różnych kulturach. W Grecji przepowiednia delfinów, przepowiednia delficka, w Mali, w Afryce Dogun i też tam w mitologii było tak, że przybyła postać Syriusza i była pół człowiekiem, pół delfinem i odpowiadała za stworzenie człowieka w tej mitologii. Pompejach in Italy. Pompejach. On the Etna, and look what I find there. This mosaic. We were visiting this place, and you know, it started to rain. Everybody wanted to go in the restaurant, and now I had this feeling there is something. And I go and step into that place and find this mosaic. You see this person there. He's in the water, and he's surrounded by the dolphins. And he's giving them some fruits, and he is receiving something from the dolphin. And in fact, it's a Fibonacci spiral. It's a Fibonacci energy. Fibonacci, I have no idea how to translate that, but I will say it. Like this, Fibonacci. Spiral is a growth. Okej, więc tutaj on wizytował w Pompejach, badało i oni weszli i zobaczyli tą mozaikę, gdzie mężczyzna daje owoce delfinom i on otrzymuje od delfinów też coś z powrotem. Tutaj jest jakaś Fibonacci spiral, spirala. Fibonacci spiral? And this is exactly like the energy from the essence is working. It's like working in a spiral or from the animal. So another one I found, it's this one. It's a whole initiation. It's showing the different impact of the cooperation, human beings and dolphin energy. On the one hand, down there, you have this sign with the circle. This could be like interpretation of the placenta. It's the birth process. So actually, dolphins can help us for the birth process. That would be, yeah, great for mothers. Tutaj jest następna mozaika, gdzie jest też jakby czy inicjacja, czy współpraca z esencją delfinów w życiu. I jeszcze tutaj Andreas wspomniał o tej całej spirali, jak działa tak spiralnie właśnie ta esencja wpływa na ludzi i też ona może pomagać przy procesie narodzin dziecka, czyli mamy, które też już są, no, chcą doświadczyć tego naturalnego porodu w wodzie i wtedy ta esencja delfina też bardzo wspiera ten proces. That's great because a lot of mothers are already giving natural birth in the water. Super, and so that can help them. We'll talk about this. Then put the dolphin essence, the closed bottle, in the water. And then it helps us also to get rid of the mother and father pattern in our behaviorship. O wow! I to też powoduje, że można wtedy, żeby to dziecko nie przejęło wzoru mamy i taty, tego, które tam będzie wpływało na to dziecko. Am I talking right that
that the child can be free from the mother and father pattern. Yeah, but with therapeutic work, we talk about this. And the next level is this second interaction, is when it's a spiritual birth, when the person becomes aware that we are multidimensional being. So this is when people meditate with the dolphin essence. You can put one drop on the third eye and on the heart chakra and meditate, and you connect to this multidimensional. It's wonderful, like it's working. I też esencja delfinów pomaga nam w duchowych narodzinach. Te narodziny się dzieją, kiedy my medytujemy i możemy położyć jedną kroplę na trzecim oku, na czole i jedną kroplę na sercu. I to jest wtedy, kiedy rodzimy się ze świadomością, że jesteśmy wielowymiarową istotą. And this is amazing. Like, for example, Japanese people are very reserved. And in the year 2000, I had the first encounter with Japanese people. We had this workshop going on in Tokyo. And then the dolphins absolutely wanted to connect with the Japanese people. You know why? And it was amazing healing information. So the whole place was full with people, but energetically full with the dolphins. And they were so touched in the soul, and these people needed so much this healing. There was one man, for example, and in their culture, it's impossible to imagine. He was then jumping from joy in the street. I'm so happy, I'm so happy. Andreas dawał warsztaty w Tokio i zauważył, że w Tokio Japończycy bardzo, bardzo potrzebowali tej esencji, bo oni są tacy bardziej wycofani, nie pokazują tych emocji za bardzo. I mówi, że takim fajnym przykładem było to, że jeden mężczyzna zaczął podskakiwać i cieszył się, jestem taki szczęśliwy, jestem taki szczęśliwy. I krzyczał tam to, co normalnie by tego nikt nie zrobił. I te esencje właśnie delfinów tak podziałały na tych ludzi, one były tak bardzo potrzebne. And years later, then, you know, there was this terrible accident on the March 11 in Japan, with that earthquake, terrible earthquake, and the tsunami, and the destruction of the nuclear plant. And then we could help so many people with the dolphin essence and with the T1 essence. I wtedy też lata później był ten trzęsienie ziemi, i ta esencja delfina bardzo pomogła wielu ludziom wtedy w tym miejscu. Dolphins are just wonderful beings. They're very social beings. They live together in the ocean. They are living in groups together. They help each other. I could see one time a birth process of dolphins, and it was amazing. Like, there were nurses, they come there and they help to bring the baby up to the surface so he could do his first breath. It's amazing, like they are interacting. One są bardzo towarzyskie, bardzo inteligentne i też on obserwował poród delfina i jak pomagały sobie, one żyją w grupach, są bardzo towarzyskie, wspomagające się nawzajem. I have to ask you about this because I already was curious and I heard some stories that not all dolphins are so cool. Some can be cruel. Not all the dolphins. Yeah. What about the dolphins that people are warning that they are not so friendly? They can be really cruel one to another or to humans. Of course, they are wild animals. That is right. Yeah, but maybe they were damaged also from what humans are doing, thinking about probably, the vibration of... I don't know exactly what was going on, like what you mentioned now, but never forget, these are wild animals. They can bite, they can be also aggressive. When they are dealing between themselves and you disturb them, they make you very clear understand, no, leave me alone. One time, for example, I was diving in the ocean and I saw a pilot whale baby that was caught in a net of a plastic sack, and we were thinking, oh, we have to try maybe to get there and with the hands to get the plastic away.
they didn't like it. And they make you understand, no, you better go now. It's like there were two big whales on each side and two swimming under the baby. And when I tried to approach to the baby, I did it in a good attention, but then the baby got afraid and made a sound like this. And in this moment, the whales that were swimming under it, they just turned like this. They came to me. I was thinking, I have to leave. No, the baby didn't want me to help him in that moment. We have to accept. That is an interesting story because, yeah, it depends on so many factors. Ja tutaj się zapytałam Andreasa, a co z tymi delfinami, które no nie są takie towarzyskie, już gdzieś tam można znaleźć w internecie różne nieciekawe historie. I on mówi, że no, żebyśmy nie zapominali, że to było, nie było, są dzikie zwierzęta. I miał taką sytuację, kiedy dziecko wieloryba zaplątało się w sieci, on chciał pomóc i były tam jeszcze dwa wieloryby, on chciał podpłynąć, ale dostał wyraźny znak, że te wieloryby zwróciły się w jego stronę i kiedy on podpływał, to dziecko wielorybie zaniepokoiło się bardziej, więc jakby nie było to wskazane, więc dostał taki bardzo czysty znak, żebyśmy czytali te znaki z natury, kiedy możemy pomóc, a kiedy mamy zostawić tę sytuację w spokoju. That's very great that you could read the signs from the nature to leave it alone because the baby whale was more scared, so that would not help in this case, even though you could help it. Yeah. And we must accept nature and wild animals. We have to respect the nature and the wild animals and to protect. Chodzi o to, że uczymy się tak samo akceptować tą naturę, tą dziką i nie zbliżać się, kiedy nie jest to wskazane, szanować ją, no i też oczywiście chronić. But also the animal, this is the only species that is amazing, that is jumping out of joy, like a dog, you know, they can jump like when they are happy. And sometimes they are jumping so high, we even don't know how it's possible that they jump so high. They always show you go behind your inner limitation. You can make one more step. To są zwierzęta, które są niesamowicie współgrają z radości, skaczą wysoko, że tak, że my możemy się dziwić, jak wysoko one potrafią podskoczyć i właśnie ta esencja w nich sprawia, że my też możemy przekroczyć nasze ograniczenia, pójść ten krok dalej w życiu. So we could talk a lot about dolphins, but the most important thing is let you understand that they have this sonar system. And with the sonar system, they scan the environment. These are 15,000 hertz. And this is exactly also what's happening when people hold the essence. They receive all this healing information from the dolphin without that they have to disturb the animal. So it's not necessary that everyone has to go to dolphins and play with them and search for them. Please not, because this would be the death of and the end of all the dolphins. When everybody who has one time a crisis in his life wants to meet the dolphin, that's the end of the dolphins. Only in Florida, there are hundreds of animals. Every year they die because they keep them in captivity. Okay, I'm going to translate that. Delfiny porozumiewają się, mają ten system sonarny, gdzie skanują środowisko, tam jest 15 000 herców i dobre jest to, że nie każdy właśnie w sytuacji kryzysowej może się tam spotkać z delfinem, że to by raczej też oznaczało gdzieś, gdzie właśnie dramat ten ludzki, gdzie ludzie by za dużo tych ludzi byłoby z delfinami, to by oznaczało koniec i destrukcję delfinów. Więc samo to trzymanie esencji już bardzo dobrze wpływa. Nie trzeba szukać tych delfinów, a no niestety nie było te delfiny trzymane właśnie nie na wolności, no też szczęśliwe nie są i też giną szybciej. So they are held in aquariums. They are not really that happy. It looks very happy because they are also helping people therapy them.
No. But they're not happy, right? Not good. That is not good. Like this place, for example, they are even in the sea water. They're not in this artificial aquarium, but they are still disconnected from the ocean. So people do some kind of dolphin jokes and performance and whatever with music and sound and swimming with the dolphin. Is please don't use these places. Right. You contribute that this goes on. We have to accept that the animals have to be free in the nature. When I saw this place, I was thinking, what can I do? I can dive. I had a knife, a Swiss knife, and I was thinking maybe I can just cut this net and they can go. But before doing this, I was meditating on the topic, and the answer was no, because these people want to make the money. So immediately, maybe these two dolphins can escape, but you don't know. They already have been conditioned. They can feed themselves anymore. And then they will go out and catch new dolphins and the whole torture will start again. To jest niesamowity problem, dlatego tutaj Andreas mówi, żeby nie brać udziału w takich właśnie showach, gdzie w tych akwarium te delfiny występują do muzyki. One są już też inaczej uwarunkowane, one nie żyją na wolności, jednak ta natura powinna zostać dziką naturą i żeby tego nie wspierać, nie robić. I on też chciał uratować nawet takie delfiny, ale one by sobie na wolności być może w tej chwili nie poradziły, bo już zostały tak uwarunkowane. So we have to change it through the heart. We have to change it through the love. Love the dolphins correctly. Don't go to places where they have them in captivity. In Switzerland, for example, it's completely forbidden now, the importation of dolphins. So the last dolphin that is still in Rapperswil, when he's going to die, then it's finished with the delphinarium in Switzerland. And think that is an example that the planet should go and copy everywhere, because these poor dolphins mostly come from a place in Japan. They make a massacre, they kill so many dolphins, they're completely traumatized, and then they take them there and sell them to the delphinariums all over the planet. Oh my goodness. Okej. Więc jedyna zmiana to jest zmiana przez serce, zmiana poprzez kochaj właściwie tych delfinów. I w Szwajcarii już zabroniono transportu delfinów i mówi, że do tych akwariów, gdzie trafiają delfiny, one są zazwyczaj po takiej masakrze, gdzie wybijają delfiny i które tam się ostatki, tam niedobitki, sprzedają je z Japonii do różnych akwarium na całym świecie, czyli te delfiny są właściwie z traumami i być może jeśli nawet ktoś jest koło takiego akwarium, czy jest może właśnie dobrze, by tamtą esencję delfina chociaż podać, no bo na pewno już te delfiny stamtąd nie zostaną wypuszczone. I'm just having a thought right now because it is happening. There's a lot of aquariums all over the world with dolphins right now, but if someone is near those aquarium by accident or near or spending vacation somewhere and see that there is an aquarium, perhaps to those traumatized dolphins, it's good to bring your dolphin essence. Maybe that would help. Yeah, but dolphins actually. First, don't visit these places, because when you pay money there, you contribute and the thing will go on. Second, yes, the essence can help those animals, of course, but they will not allow you to put essence there. And third is, even it's very difficult to bring these animals back into the nature, because they have been completely conditioned. Most of them, they cannot feed themselves anymore. So most of them really damaged, these animals. And you know that a dolphin in captivity lives only a few years, while a dolphin in the nature lives much longer and has a happy life. Mówi, żeby nie wspierać, nawet nie chodzić, bo jest to bardzo trudne, niestety jest bardzo nieprawdopodobne, że ktoś nam pozwoli zostawić tą esencję delfina w takim akwarium bez wpłacenia. Jeżeli płacimy, no to wspieramy jakby cały tę procedurę. I te delfiny właśnie żyją bardzo, bardzo krótko i no niestety po wypuszczeniu ich też na wolność one być może nie przeżyją.
What about those, because some people claim that this is good because they help therapy humans. They say that they train dolphins to become a therapist. It's not really what it should be. Like this place, for example, this is where you can see they make some kind of therapy with the animals. If these animals are completely free, then I agree. But if these animals are not completely free and conditioned, then I do not agree. It's like some places are so terrible. I could see places where they make dolphin therapy, for example, in Israel. And you have, on the one hand, you have that place where it's this harbor. They drive very quickly with the boats there. On the other hand, it's a petrol refinery, and in between they use the poor dolphins, and they coming from Sebastopol, from the old Soviet Union. They are completely traumatized animals, and when they make therapy with these poor creatures, then I think they need the therapy, but not the animals can do therapy. Yes. Completely cuckoo, isn't it? Wspomniałam, co z delfinami, które są podobno trenowane na to, żeby być terapeutą, i dużo jest takich ośrodków, gdzie delfiny są tak zwanymi terapeutami. Andreas to nie wierzy, ponieważ taki delfin, który tam trafia, on mówi, że jest dużo takich ośrodków, one są straumatyzowane, one same potrzebują terapii i terapia z delfinami może się odbyć tylko w ich naturalnym środowisku, kiedy one są dzikie, wolne i kiedy to one decydują o tym. A te zwierzęta, które no niestety mówi się, że one są trenowane na terapeutów delfinów, one nie są w stanie nam pomóc, bo one same wymagają pomocy. Go out with responsible boats, with responsible people. Like, for example, we go in Tenerife with people who are really they do whale watching with completely respecting the animals. And that is a different approach. And then you can participate in such a workshop and you see. And that is the book I was writing on the dolphin and whales, because it's important that people know about the true nature of the animals. Jeśli ktoś właśnie chce już takiej terapii z delfinami, no to należy wybrać to właśnie na tej Teneryfie z odpowiednimi ludźmi, którzy szanują delfiny, znają się na tym, współpracują, współgrają, i wtedy na takiej łodzi można rzeczywiście wypłynąć, przepraszam, w dal i rzeczywiście z tymi delfinami troszkę poobcować, i one są w swoim naturalnym środowisku. So here we can see one more time the diagram of that EEG research, where you see the impact of the dolphin essence. It's really showing that all part of the brains are affected. Tutaj są to właśnie, to już poprzednim razem w pierwszej części udało nam się to zobaczyć, te różnice, jakie na maszynie, jakie są różnice, kiedy podajemy tę esencję delfina. You know that animals in freedom, they have no blockages. But animals in captivity, they have a lot of energetic blockages. Of course, you imagine the information that comes from those animals. Zwierzęta, które przebywają na wolności, one nie mają blokad w sobie, a te, które właśnie są już zamknięte w zamieszaniu, nabywają te blokady. And human beings will learn to live free and to respect the animals when they learn to become free themselves and to respect themselves. Wow, that is beautiful. Love. Jest to oczywiście kwestia miłości i my możemy jako ludzie nauczyć się respektować zwierzęta, jak zaczniemy też respektować siebie, mając tą relację ze sobą samymi. I hope I translated it right, because I understood it. We cannot respect other beings if we don't respect ourselves. Yes, and we are not leaving free the animals when we did not learn to be free ourselves. I to samo, że jeśli my się nie nauczymy być wolnymi, też nie możemy uwolnić innych, nie możemy pomóc wolności innym. So this was the research done by the Institute for Communication and Brain Research by Dr. Haffelder.
And this is a picture of the very first baby that was born with the dolphin essence. So they make this water birth. This was in 92, imagine, a long time ago. Oh, so yeah. he can have now his own babies. And then we have the dolphin babies of the second generation. So what they do is just the closed bottle to put into the water. So their baby is in the energy field. All the nurses, they have the essence with them, and they put it there during the birth process, or the medical doctor. And so it's in the energy of the dolphin. And the baby stays in that connection and doesn't have this traumatizing first impact. Wow. To jest niesamowite, ponieważ przy tych narodzinach, szczególnie to jest pierwsze dziecko, które było w obecności esencji delfina w latach, zdaje się, 90. I po prostu umieszczona została ta esencja w wodzie i to dziecko urodziło się już wolne od tych takich traumatycznych czasem skutków narodzin, od tego, co tam się różnie może zadziać. That is amazing, because these people can be free, because there is so much traumas going on during the birth. Exactly. And the families who have some children that have been born with the dolphin essence, and maybe some brothers or sisters not, they can see, comparing to their brothers and sisters, that these babies or these children are more happy and better in the school. They have better results. O, rodzice mówią, że jeśli mieli takie właśnie takie rozróżnienie, że jedno dziecko urodziło się przy tej esencji delfina, a inne nie, czy było wcześniej, to mówią, że są bardzo duże różnice w rozwoju tych dzieci, są też lepsze w szkole, szybciej się uczą, są bardziej szczęśliwsze. And these are the pilot whales, are very typical from Tenerife. So we have hundreds of pilot whales that live there, and they go deep into the ocean to catch the squid. Wieloryby z Teneryfy. Mhm. Oh wow, that is absolutely beautiful. Yes. You have a lot of pictures. Did you take them yourself? Ja pytam się, czy on sam zrobił te zdjęcia. Most of them, yes. Większość z tych zdjęć Andreas zrobił sam. So, and as I promised you, we will make a very short thing on the crop circle, that you have a little idea. Yes, it's all please. inspired also from the same source. It's connected with the whale consciousness, the dolphin consciousness. It's multidimensional healing. You can check it by 3 essences. Look at the cropcircleessences.com, and you see the description of more than 200 different crop circles. Tutaj macie od razu podaną stronę internetową na tym obrazku. PHI, tak znajdziecie esencję Andreasa i podamy linki na Polskę, jest przedstawicielstwo na Polskę, jest przedstawicielstwo na Niemcy, także oni ze sobą wszyscy współpracują. I przejdziemy sobie teraz do kręgów zbożowych, esencji kręgów zbożowych, uzdrawianie na wielowymiarowym poziomie. So this is Dr. Snow and Mrs. Snow, and they are doing a lot of research with the crop circle since many years. Mhm. Dr. Snow ze swoją małżonką robią bardzo dużo tego researchu, tych badań naukowych na temat kręgów zbożowych. And here we see the growing bots, like they are more swollen, and this is where the crop is turned. It's not broken, it's turned. Nie jest złamane właśnie to źdźbło, tylko jest skręcone, ale nie jest połamane przy tym procesie robienia tego. Mhm. And they mostly appear in the same places. It's a little triangle in the southwest of England. It's between Avebury, Stonehenge and Glastonbury. One się pojawiają w podobnych miejscach, w tych samych miejscach, na zachodzie Anglii. Ja tutaj nie powtórzę tych nazw. Where are they exactly? I don't know if someone wants to know. Avebury, Glastonbury and Glastonbury. Yes, so you probably heard that. Słyszeliście, gdzie one się pojawiają, już nie powtórzę. Mhm. And
But not only in England, you have that phenomenon all over the planet. There have been many appearing in Germany. There have been many appearing in France, in different places. In Poland too. That's probably where you're gonna do your workshop. Czyli one się oczywiście pojawiają wszędzie na całej ziemi. W Polsce też. I to są właśnie zdjęcia, które... And it's all based on sacred geometry, perfect patterns. I oczywiście jest to ta święta geometria, perfekcyjność kształtów. So, unfortunately, in the UK, and not only since the Brexit, people are very aggressive against the phenomenon, and they destroy the crop circle. O, niestety, i mówi, że to właśnie w Anglii, i nie chodzi o Brexit, że ludzie zaczęli być bardzo agresywni do tych kręgów zbożowych i zaczęli je niszczyć. It's very different, for example, in Bavaria, when they have the crop circle, people are happy. Then they are even proud. They invite everybody to go to their crop circle and they love it. Tutaj było w Bawarii zdjęcie, gdzie tutaj ludzie są szczęśliwi z tego powodu i zapraszają innych, żeby zobaczyć, żeby to obejrzeć. Look at this one. This is the PH. Amazing. I really want to know who did that. Nobody knows. It's a mystery, I know, but I really would love to know who did that. There are films you can see, but I don't have the copyright of these films. I will not show you. Andreas posiada filmy, ale nie ma copyright do tych filmów, bo ja się zapytałam, no bardzo bym chciała wiedzieć, kto te kręgi zrobił, jest tyle tajemnic na ten temat. And then these crop circles, they are just there. I never saw like one was happening, but I was talking to people who have been in the field and they could see these light bolts, and after the crop circle was different, or it was the double, or things like this happened. But it's perfect. On osobiście nie widział, jak one się tworzą, ale rozmawiał z ludźmi, którzy obserwowali światła nad polem i właśnie po tych latających światłach nad polem okazało się, że albo te kręgi były wzmacniane, albo właśnie się tworzyły. I just want to tell you about 2019. So this was 6,000 kilometers driving for the crop circles. 2009 rok. 6,000 kilometrów from this crop circle? No, for doing the crop circle research, I had to drive 6,000 kilometers. Okay. Andreas, żeby zrobić ten cały research o tych kręgach zbożowych, wykonał 6,000 kilometrów tour w 2019 roku. Dobrze zrozumiałam teraz. So you remember there was this fire in Paris, yes, Notre Dame, yeah. I was crying, was so sad to see that. Now they are reconstructing it, but a coincidence or not, then there was a crop circle appearing, and you see it's also a sacred Catholic place. And this church you can see is called Notre Dame de la France, and it's just beside Paris. Wow. We had this workshop going on in Paris. We drive home, and then this crop circle was there. And we had to go again. Right after your workshop. After the workshop. That's amazing. Czyli jak był ten pożar właśnie Notre Dame i tutaj Andreas mówi, że on płakał, jak się o tym dowiedział, oni potem mieli workshop, zrobili w Paryżu i zaraz jak się rozjechali do domu, okazało się, że blisko pod Paryżem tam jest kościół Notre Dame France przy Paryżu jeszcze i tam pojawił się właśnie ten, który widzicie, krąg zbożowy. Zaraz po tych warsztatach, także to też taka synchronizacja. These are the first fields just after Paris, and there is this crop circle. This is my dog. He's very famous crop circle researcher. He was in something like 150 crop circles. To jest pies Andreasa, który jest świetnym detektywem tych kręgów zbożowych, jest na miejscu i to jest to pole, pierwsze pole za Paryżem. Here you can see the growing knots, like they are curved. It's not broken.
I dalej one z tych właśnie to nie są połamane, te kręgi zbożowe jak się tworzą, nie łamią tych rozgałęzień, one nadal żyją i rosną. So this was Notre Dame de France, Moiselle, Paris. I to był właśnie ten krąg ten. And then we drive home. And then after I was home, I just get a telephone call from a friend in Alsace, this area between France and Germany there. There was a crop circle appearing, so Königsberg. So we just have to drive back to get into this crop circle. Czyli zaraz jak wrócili do domu, otrzymał telefon, że pojawiły się te kręgi. No i natychmiast oczywiście Andreas pojechał z powrotem. Look at this shape. In St. Hippolyte Hintergärten. Amazing. So it was more of them. It was more of them. Yes, it was crazy. And when we were there, się pojawiło. The same day, just in the newspaper, there was another picture of a new crop circle that was appearing just next to the European Parliament in Strasbourg. Następny w Europejskim Parlamencie w Strasburg się pojawił. I to jest też niesamowite, jak się wykonuje tą pracę taką duchową, czy właśnie warsztaty, czy cokolwiek tam ludzie robią w grupach, że natura, albo właśnie ciekawa jestem, czy te kręgi zbożowe, także zwróćcie na to uwagę, jak ktoś robił warsztaty, był, w grupie się zbierał, czy coś tam w pobliżu nie tworzy się. I'm just saying from myself now that this is amazing, like right after if you do this spiritual work, and if people do this spiritual work, it has enormous impact. It's sort of drawing the synchronicity that something changes on earth. Of course, we all have to go into the heart chakra. It's very important. All the change now will happen only through the heart chakra, with unconditional love. So then we go to this crop circle at Bleisheim next to the European Parliament. To jest Europejski Parlament i właśnie przy tym tam na polu zdarzył się następny ten kręg zbożowy i Andreas mówi, że właśnie teraz te zmiany, one się zadziewają poprzez czakrę serca i jest to cały czas właśnie podkreśla to. And then there was a crop circle appearing. I had to go to make a workshop in Poland. I was flying with the airplane, and while I was driving to the airport, I see from the window, from the train, I see that crop circle, and I said, when I go back, I must go directly there. And then there was this crop circle appearing in Büren an der Aare. Büren an der Aare, that's Germany, ale mówi o... Switzerland. Switzerland, okej. Kiedy jechał też do Polski na warsztaty też a propos tych kręgów zbożowych, on też wypatruje to z samolotu i widzi, gdzie ma też pojechać, bo widać to z samolotu i to było w Büren tutaj i to jest w Szwajcarii. So we did the workshop then in Poland, and it was nice because after the workshop, you can see Johanna. She's just standing on the left side, in the middle there. She wanted us to work with some of the dolphin and crop circle essences on the area where has been during the wartime the ghetto in Warsaw, and her sister lives there, and she's always half sick, and she said everybody is there not well, and she said it could be from the energy. So we decided after the workshop we go there and activate the place. Niesamowite, czyli tutaj mamy warsztaty w Warszawie, proszę bardzo, jesteście, tak? To jest, tutaj mamy Joannę i Andreasa i też Sławek, o ile dobrze mówię, i pojechali, tam Joanna prosiła o to, żeby aktywować esencją delfina, bo w Warszawie właśnie te wszystkie mieszkania, gdzie były getta wcześniej, tam aktywowano tą esencją delfina. Ludzie po prostu narzekali właśnie, że mieli niesamowite problemy zdrowotne i po tej aktywacji tam też po tych warsztatach z kręgami zbożowymi wrócili
na te wszystkie miejsca, gdzie były getta i aktywowali. Właściwie to nie wiem, czy na wszystkie, ale chyba dużo. Did you come back for all these places in Warsaw and activated with a Delfin essence, so the energy gets better? Yeah, it's really changing. And especially also with this crop circle. This is a crop circle, this is the number 39. That happened in Germany, what is today the center of Germany. It's the area of Kassel and at Zierenberg in the year 2001. And this crop circle we can see here, that is related to the Holocaust. And this is changing, transforming this terrible energy into light. Tutaj ten krąg zbożowy w Niemczech, Zierenberg, jest związany właśnie z transformowaniem tych energii destrukcyjnych z Holokaustu i jest uzdrawiająco działa, czyli te kręgi mają jakby takie uzdrawiające działanie. Are you saying those crops, they are helping to heal, they are multidimensional healer. And I have a friend, she is a part of the cultural committee in Auschwitz, and she then brought the essence then also to Auschwitz after we activated with Dr. Jumulski that place, but it was only with the Dolphin essence many years ago, and now she brought also that essence into Auschwitz, and it's really helping. And you must know the coincidence. That place in Germany is between two hills of old, very ancient civilizations. And when you look on the map, this place is called Judentrift, the place where you meet the Jew. And when you look, it's inside of mustard. And mustard is from the flower therapy, one of the Bach flowers. It's transforming this deep depression feeling and sadness feeling. And the L, it's from the Hebrew, and that means the pardon is the best form of revenge. So we have to pardon the whole thing. That is important. And to change the information into positive. Okay, you need to help me with this translation because it's a lot of information and it's very good. Tutaj będę potrzebowała Andreasa pomocy, ja nie wiem, czy uda mi się to przetłumaczyć, ale pracowali też w Auschwitz, także ze znajomą jego i też z doktorem Drzymulskim, gdzie też zmieniali energię właśnie z tego całego Holokaustu, z tego wszystkiego, co się stało i odkryli, że najlepszą formą L z Hebru tam jest... The pardon is the best form of revenge. Tak, że wybaczenie, pardon, jest najlepszą formą rewanżu, nie zemsty właściwie, tylko rewanżu, że to i wprowadzenie pozytywnej informacji w dane miejsca, w których coś się stało. I też pracowali właśnie tam z energią delfina, z tą esencją delfina. I am not sure if I translated everything, but I tried part of it. And while you were talking, the energy was so strong and you could feel it in your heart. It is changing. Czyli teraz on tutaj mówi, że podczas kiedy tłumaczyłam, nawet jeśli nie przetłumaczę do końca tutaj energią, czuję, że on jest że jest silna energia i już nas wszystkich zmienia. Bardzo dobrze. It's happening just right now. You feel that, right? Yes, it's a lot of healing energy going now. Czyli słuchajcie, teraz jak czujecie uzdrawiającą energię, to znaczy, że teraz te zmiany następują poprzez nawet same słuchanie, patrzenie na te kręgi zbożowe, one się tutaj też dzieją. Feel in your heart and connect with this crop circle and send this unconditional love through the consciousness of God to all the people who need this information. O, wow, słuchajcie, czyli tak, łączymy się z kręgiem zbożowym, sercem i wysyłamy uzdrawiającą energię poprzez tą świadomość boskości
I w ten sposób zadziewa się nam transformacja nie tylko nas samych, ale też naszego otoczenia. Just feel it and breathe. I weźcie sobie moment na to, żeby przez chwilę popatrzeć na to, oddychać i pozwolić sobie poczuć. Zobaczymy, co poczujecie. Napiszcie o tym potem. It's wonderful. Thank you. Dziękuję. And here we did a lot of work with the essences, with the dolphin essence. We put them in the river. We put them where was the ghetto. It's amazing. It's a lot of healing energy was going on. I praca... It transformed. You feel the energy is changing. It's transforming. Praca Andreasa też polega na tym, że on bardzo dużo takich tych esencji właśnie delfinów wrzuca do wody, do rzek, żeby to wszystkie, ten ekosystem też uzdrawianie i właśnie w tych takich miejscach, gdzie no niefajne rzeczy się działy i właśnie szczególnie po wojnach. Tak. And as a resonance, in this moment appeared the crop circle in Wolka Orłowska. Polska, czyli tu mamy następny krąg zbożowy w Polsce, Wolka Orłowska. And I say, okay, I must go there, but I didn't have my material for the work and I had my flight back. So first I was flying back to Switzerland and then we take the car and we drive to Poland. O, nie miał ze swoich materiałów i wracał już niestety do Szwajcarii, ale stwierdził, że no koniecznie musi tam pojechać, więc jak tylko wrócił, od razu wziął samochód i wrócił do Polski na to miejsce. And look, the place where it was happening. It's amazing. I tutaj popatrzcie na to miejsce, że to niesamowicie wygląda, to gdzie to się wydarzyło. It is a different color here. Yes, it's more than this. So make a line between Berlin and Warsaw and it's just in the middle. It's like a balance. It's balancing energy between Germany and Poland. Ten krąg zbożowy balansuje energię między Polską a Niemcami. To jest na linii prostej Berlina-Warszawy, dokładnie w połowie. That is amazing indeed. It is absolutely amazing. Because it means connection of Polish people with German people that is healing too through the cross. Yes, it's wonderful. And then we saw our friends again. You pronounce it better than I do. Wolka Orłowska, that's right. That's where you went. Proszę bardzo. And we meet our friends again. We come from Switzerland and they come from Warsaw and then we meet again here. I tutaj właśnie przyjaciół z Andreas spotyka ponownie Joannę i Sławka i ja jeszcze nie znam. And of course my dog, who is the expert of the crop circle, I think this is the only dog in the planet. He was meditating in such a lot of crop circles. That's fantastic. I ten pies, oczywiście to jest jego pies, który był na tak wielu miejscach przy tych kręgach zbożowych, chyba wszystkich z Andreasem. And then we were driving back and we come to the border, to Frankfurt an der Oder. And you know, Frankfurt has been divided after the war. And yes. So we took then Dolphin essence and this crop circle and put into the Oder. Oh, that's fantastic. Czyli kiedy oni wracali wtedy przez tą granicę Frankfurt-Słubice nad Odrą, nawet tam rzucili tę esencję. Oczywiście ten Frankfurt, wiadomo, też tam się działy, podział został podzielony, więc tam też ta esencja podziałała. And just a coincidence, they had a Polish-German celebration going on. I też w tym czasie była polsko-niemiecka impreza, czyli była integracja. That helped the integration. So that was your doing too. So this is the crop circle we put them into the river. It's amazing. Together with Dolphin, of course. Dolphin is always the key. Delfin jest zawsze tym kluczem i to wszystko właśnie też poszło do tych rzek. And then we drive to Berlin.
And we wanted to activate along where was the Berlin Wall. And there is a tourist bus. He brings you to these places of the Berlin Wall. But we missed this bus and we got into the wrong one. Pojechali i nie wsiedli w właściwy autobus i tutaj chcieli aktywować właśnie popracować jeszcze nad tym murem berlińskim. And this bus brought us to the old center of the terror of the Gestapo. I say, oh, there's no coincidence. We have to activate there. Ale zamiast tam wylądowali na starym, też tam byłam, wylądowali w starym centrum Gestapo i stwierdzili, że to nie jest przypadek i muszą to oczywiście też aktywować esencją delfina. I was exactly there, yes. So good you activated that one. We put then the essences in all the corners. You just put the bottle. You should visit. It's showing everything about the terror. It's good to show that. And like it's transforming. There was a museum there. Nadal jest. Tam jest muzeum i tam cały kawałek tej historii jest. I oni też tam zostawili tę esencję delfina. And there's also some part of the old wall. So also we could activate already some places of the wall. I tak samo to są właśnie te części muru i też dostały się z esencją delfina. Did you know that there were crop circles appearing in Berlin? Nobody knows about it. I jeszcze, słuchajcie, były też kręgi zbożowe pojawiające się w Berlinie, inside Berlin, exactly in Berlin. Yeah, just on the border where was the wall. In 2016 and in 2017. Niesamowite jest to, że te kręgi pojawiały się dokładnie tam, gdzie był mur berliński w 2016 roku. You know, they divided Europe, they divided Berlin, everything was divided. Yes. It was terrible. Podzielone. I właśnie te kręgi się tam pojawiły. To było niesamowite. And these are the crop circles in Berlin. And they are really so powerful because they clean all this rubbish information of the separation, of the destruction, of the war, of the pain of the people, of all these things. It's amazing. I to są właśnie te kręgi zbożowe, które pojawiły się w Berlinie w tych latach 2016-17 i one są niesamowicie silne w czyszczeniu całego tego bólu, destrukcji i wszystkiego, co tam się zebrało, uzdrawianie i wprowadzeniu dobrej informacji. On the old border. This is a little film. It's not my film. It's from the internet. Then maybe you not show it because of the copyrights, just in case. Okay, better not to show. Okay. Better not. So here this is the east and western part, like it was separated. And of course, in these places, a lot of suffering was going on also. During the war, after the war, all the time. You in Poland, you experienced it also terribly, the terror of the Soviet time. Yes. Tutaj właśnie on jeszcze pokazuje wszędzie, gdzie oni aktywowali to właśnie ten podział tego Berlina i wszędzie, gdzie oni aktywowali tą lepszą informację. And now that's the possibility to transform all this. So when the wall then was finally falling down, this was the moment of the transformation. And now we went to these old places of the wall and put all the essences along with the old border. I jak już ten mur runął, oni wtedy też uznali, że to jest ten moment transformacji bardzo silnej i też aktywowali wszędzie, gdzie mogli tą esencję delfina. And when we were leaving then Berlin, I was thinking, okay, we have to come at one place where was the old German border, and we have to find that. I też wyszukiwali te miejsca, znajdowali następne punkty, w których ma się to zadziać. And
then I saw along the highway, I saw a possibility I must go out from the highway, and I saw one place where I can put the car, and my dog had to go out, and he just showed me here was the border. It was amazing. O, czyli też jego pies jakby wskazywał mu też drogę, że czuł, że gdzieś musi zatrzymać samochód, skręcić i potem pies już dalej go poprowadził, gdzie on ma aktywować dalej tą esencją te miejsca. An essence also on that point, and then we were driving to Holland, and then we go on to Calais, to Houdin, and now there were crop circles appearing in France. And we had to go to England, and just on the way to England, crop circles appeared along the way. I też dalej jak podróżowali, to też jakby te kręgi zbożowe jakby podążały za nimi, one się pojawiały. That is amazing because it looks like these crops were following you too. Yeah, it appearing was along the way where you were going. Exactly. Trochę taka synchronizacja, bo one się też jakby pojawiały. Już nie wiadomo, kto podążał za tymi kręgami zbożowymi, czy Andreas za nimi, czy te kręgi zbożowe podążały za Andreasem. I'm just saying in Poland, you don't know who was following whom. Maybe they were following you. I don't know. But it looks like that at that point. There's so many. I can tell you one thing. We had to move the laboratory in 2003 and to bring it then to Holland. And it was just in the summertime. And I was thinking, God, I don't have time now to look for the crop circles. I don't have the time to do this kind of work. And you know what happened? The crop circle appeared just in front of the house. Where the new laboratory was? No, where I lived. Oh my God. So okay, instead that I had to go to the crop circle came to me. Dokładnie, to jest to, co powiedziałam. Andreas to potwierdził. W 2003 roku musiał przenieść laboratorium, znaleźć nowe miejsce, musiał przenieść je, było lato i mówi, że już nie ma czasu na te kręgi zbożowe teraz, no bo musi to laboratorium przenieść. I co się wydarzyło? Kręgi zbożowe pojawiły się dokładnie przed jego domem. Okay, I think we leave it at this. It's really a phenomenon that is phenomenal. Fenomenalny fenomen, tak? To Andreas nazwał, rzeczywiście jest. Są niesamowite. And I think it's so important that we understand we receive such a lot of help, and it's always about the same. The consciousness has to change through unconditional love. And we must come into that unconditional love. We get all the support from the nature. We get the support from the crop circles, from the animals, from the plants, everything. It is a very important time now that we change and go into the heart chakra. Andreas ma dla nas taką właśnie informację, że bardzo ważne jest, żeby dostrzegać, że my cały czas otrzymujemy pomoc. Cały czas otrzymujemy informacje, tylko teraz czytamy ją, odbieramy ją i do tego bardzo ważna jest ta bezwarunkowa miłość w nas. Okay, so I think... You can stop sharing now, that's fantastic. Yeah. That was lovely. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mnie się bardzo podobało. Jeśli chcecie więcej, to piszcie, to tutaj być może będzie więcej. Zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie, kiedy będziemy mogli się spotkać, bo Andreas też będzie podróżował, no na ile sytuacja nam wszystkim pozwoli. You are sharing the screen, so I would like to have you back, but I think I can help it out when I'm gonna start sharing. There you go. Yes. Okay, so it's quite an adventure, I can tell you. That was lovely. Thank you so much for such a great presentation. We have a lot of material and I hope it's going to make also Polish people happy. And yes, I hope so. You can join and visit Poland very soon. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że Andreas będzie miał szansę odwiedzić Polskę raz jeszcze i że ta sytuacja cała się oczywiście zmieni.
a te esencje na pewno pomogą, żeby można było wolno podróżować. Także mamy następny punkt informacyjny, co robimy? Stosujemy esencje. Because now many people are also worrying what's going to happen with the world, what's going to happen in this situation, but we have another bit of information. Let's use the dolphin essence and see what's going to happen. The dolphins told me, don't be afraid, everything will be good in the end. So I trust completely and everything will be good. Delfiny mu We have to powiedziały, connect to God and we have to be in unconditional love and everything will transform in a positive way. delfiny mu powiedziały, nie martwcie się, bądźcie połączeni ze swoim sercem i działajcie dalej i to wszystko zostanie rozwiązane. I tej wersji trzymajmy się do końca. Well, thank you very much for sharing. Thank you. And a lot of love. All the best. Goodbye. Dużo miłości dla wszystkich. Pozdrawiamy ciepło, serdecznie, słonecznie. Do następnego razu.